Teraz główny punkt naszej dzisiejszej wyprawy. Ciężki schron pancerny numer 53. Tutaj w grupie bojowej Wymysłów na odcinku obszaru warownego Śląsk. Potężny schron, ale też w dużym stopniu zniszczony. Popatrzcie, tutaj leży część oderwana eksplozją poszycia tego bunkra, kilkutonowy taki płaszcz żelbetonowy. A sam schron jest tam. Teraz o co z nim chodzi? Więcej opowiem o testach tej super broni niemieckiej, jak i o jego historii. To był główny punkt oporu tutaj w tym odcinku Bobrowniki i jego strzelnice z kopuły pancernej, która jest tam za Izą. Jedna strzelnica była skierowana centralnie na tą groblę, na tą tamę zalewową. To miał być główny punkt oporu tutaj, wybudowany w 1937, uzbrojony, można powiedzieć, w 1938. Wtedy zamontowano kopułę. Tam, w lewo. Tak. Tu jest czoło tego bunkra. Ściany grubości 1,75 m. Uzbrojony w 3 CKM-y, ciężki karabin maszynowy, jeden w kopule, który w zależności od potrzeby zmieniano kąt ostrzału, i chyba 1 albo 2 RKM-y, głównie do obrony bliskiej, obrony wejścia. Załogę w czasie mobilizacji stanowił jeden oficer, 4 podoficerów. No to są ruiny. 4 podoficerów i 9 żołnierzy, czyli w sumie 24. O proszę, tutaj kolejny oderwany kawałek betonu eksplozją. Poczekaj, nie chodź sam. Ten schron, tak jak mówiłem, we wrześniu nie walczył, żołnierze się stąd wycofali. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Mówię, no, jedyne miejsce, które mogły przejść wojska pancerne, to była ta grobla. Teren miał być zalewany, tak jak mówiłem, różnego rodzaju śluzy zalewowe, jazy. I tylko obawiano się przejścia piechoty. Są też m.in. ten schron pozorno-bojowy, który widzieliśmy, miał służyć do ewentualnego ochrony tyłu tego schronu. Ale tutaj wejdziemy z drugiej strony, ale tutaj było coś takiego jak garaż dla armaty przeciwpancernej, chyba kaliber 56 mm. I zachodź! To jest właśnie garaż dla tej armaty. No już Ci pomagam, kochanie. A to prawdopodobnie przejście jakieś dla załogi, wyjście ewakuacyjne, coś takiego. Chodź za mnie. Dawaj rączkę. Hop. I ta armata miała być stąd. Tu były jeszcze pancerne drzwi, wytaczane niejako na pozycje bojowe, które były gdzieś tutaj. I miała ostrzeliwać zbliżające się oddziały nieprzyjaciela. Chodź, mały eksploratorze, wchodzimy do środka. Dobra, zmieńmy ujęcie i wejdźmy do środka i opowiemy sobie więcej o tym bunkrze.
Tutaj mniej więcej gdzie jest Iza był dalej mur żelbetonowy i tutaj była potężna izba bojowa na 2 CKM-y. To zostało wysadzone. Co ciekawe, wysadzone w 1945 roku, bo jak tutaj weszli Rosjanie w styczniu 27 stycznia 1945 roku, to było włączone do niemieckich linii obrony Stellung B2. Zresztą tutaj gdzieś sobie zaraz zobaczymy, są jeszcze kochbunkry, jakieś rowy komunikacyjne, strzeleckie, okopy, które Niemcy wybudowali w 1944 i mieli się bronić. Wzięto to najpewniej za obiekt niemiecki, no i rozminowano cały teren. No tu prawdopodobnie były jakieś miny, znaleziono jakieś ładunki, zgromadzono to wszystko w izbie bojowej i wysadzono. I dlatego ten schron tak został przez Rosjan urządzony, praktycznie zniszczona cała izba bojowa, która byłaby tutaj i izba załogi tam dalej, ale duża część bunkra się zachowała. Także wchodzimy sobie oryginalnym wejściem, które było tutaj. To była krata, drzwi kratowe zamykane i pierwsze, na co byśmy się natknęli, to obrona wejścia i RKM. Chodź, Zunia, wchodzimy. A to chyba druga strzelnica. Tak. I tutaj to nie było zamykane drzwiami pancernymi. Charakterystyczne jest to załamanie. Zawsze jak się do większości schronów wchodzi, to nie wchodzi się na wprost do głównej izby, tylko jest ściana, jest załamanie, taka litera L. Chodziło o to, że jakikolwiek wybuch, impact miał się zatrzymać na tej ścianie. Tutaj widzimy tą pierwszą strzelnicę. Chodzi, Zunia. I tutaj dopiero były drzwi pancerne. Stały się odrzwia. I tutaj tak naprawdę to była komora wymiany gazów, czy gazostrzelna. Dobra, to poczekaj na mnie na zewnątrz. Albo jest tam od drugiej strony. I tutaj była komora gazostrzelna i dopiero tutaj wchodziło się do głównego kompleksu, do głównego bunkra, schronu. I tutaj ta wspomniana z zewnątrz strzelnica wejścia. No proszę, a tutaj Iza poszła na skróty, dlatego że główna izba bojowa jest rozerwana. No tutaj oczywiście się tym nie sugerujmy, to jest albo część stropu, albo ściany, która po prostu się zawaliła i no tutaj się zachowały jeszcze jakieś drzwi, ale tak jak mówię, tutaj byśmy tędy wchodzili i bylibyśmy w głównej izbie bojowej, przedzielonej ścianą, a tutaj była izba załogi. Zresztą ja może wrzucę na górę zdjęcie z planem tego schronu, żeby łatwiej było sobie wyobrazić, gdzie jesteśmy. Tutaj główny przedział bojowy, to znaczy oprócz tego oddziału bojowego wejście do kopuły, tam sobie za chwilę pójdziemy. Tutaj część socjalna, toaleta, jeszcze pozostałości jakiejś wentylacji, a tutaj maszynownia główna tego schronu, czyli tutaj był jakiś generator, zresztą w podłodze widać jakieś miejsca po kablach, przewodach, jakaś studzientka techniczna, tu i zauważyć, żeby nie wpaść. A tutaj najpewniej stał jakiś generator. Gdzie nie wpaść? No na tą dziurę, nad którą jestem. A tutaj jakieś przejście do tego garażu działa. Ej, nie machaj mi tym kijem tutaj. Także tu była maszynownia. I tutaj chyba wyjście ewakuacyjne, ale też z możliwością strzelnicy. Nie wiemy, bo się nie zachowała płyta pancerza. Ale jakaś numeracja chyba, może oryginalna nawet, nie wiem. To co mówiłem wcześniej, ta charakterystyczna siatka, dobra, chodź. Trzeba sobie radzić w bunkrach. Ta charakterystyczność, o tym mówiłem w pozycji nad jamną, że zabezpieczająca przed pękaniem głównego stropu i ścian i przedostawaniem się odłamków. To jest, kochani, nie wiem, to jest prawdopodobnie jakaś część wentylacji czy jakichś przewodów technicznych do garażu armaty, w którym byliśmy. Nie, to był bunkier polski z 1938 roku. Chodź. Dobra, tyle z eksploracji wewnątrz. Kopułę zostawiam sobie na koniec, a to z tego powodu, że to się wiąże z testami tej broni, o której mówiłem, i Rudolfem Witzigiem. Dobra, w tej kopule
Plan jest teraz taki, żeby wejść na górę razem z Izą. Zobaczymy, czy nam się uda. Trzeba się wspinać, także ja przyczepiam kamerę, żeby mieć wolne ręce i wchodzimy. Patrz. Kopułka. Była półka. A na półce co? Miał kot. Op. Trzymaj. Op. No, trzymaj się, wyjdziesz już chyba sama dalej, nie? I czekaj na mnie przy kopule. To jest kopuła? Tak, kochanie. Będziesz mi taką matę? To wyjmij sobie sama. Dobra, dotarliśmy na dach tego bunkra. No tutaj widać ten poziom zniszczeń po wysadzeniu tej amunicji ze stycznia 1945 roku. No praktycznie jedna trzecia bunkra wyparowała, a odłamki rozrzucone tutaj po okolicy. Największy chyba tam. Proszę, zadomawiamy się. Dobra. Teraz clue, jeśli chodzi o tą eksplorację, po co tutaj przyjechaliśmy. Mówiłem o tych testach nowoczesnej broni, o tym, że już w tym pierwszym schronie, który miał udawać dom, wysadzono ścianę w grudniu 1939 roku pod dowództwem porucznika Rudolfa Witziga, który był inżynierem, ale on był też szefem tych słynnych komandosów, spadochroniarzy niemieckich, którzy między innymi dokonali zajęcia jakiegoś lotniska w Polsce, chyba w Rzeszowie, ale sławili się zajęciem belgijskiego fortu Eben Emael, który blokował mosty i przejścia, przeprawy przez rzeki. I dzięki inwazji na Belgię i Holandię Niemcy bardzo szybko poradzili sobie z obejściem linii Maginotta. To było w maju 1940 roku i zajęciem Francji, tak, w czerwcu. I o co chodziło z tą bronią? Niemcy przygotowywali się do zwalczania właśnie ciężkich fortyfikacji, bunkrów, wielkich kopuł pancernych, wieżyczek. No, każdy widział chyba, jak wyglądała linia Maginotta, czy ten bunkier, czy ten fort Eben Emael. Potężne, wysuwane działa. No, ta wieżyczka tutaj to mogłaby być co najwyżej obserwacyjna tam przy skali tego. Nie, kochanie, zjedz sobie. Wiedziano, że trzeba w jakiś sposób poradzić sobie. Niemcy dokonali desantu. Kilkudziesięciu tych spadochroniarzy, tam podaje się od 50. A nie, z ziemi nie. Od 55 do 85 zdobyło fort, który liczył prawie 1000 osób. Obrońców, tak? Wykorzystali zaskoczenie, po cichu dostali się na górę fortu szybowcami. Za pomocą granatów, miotaczy ognia pokonali te stanowiska strzelnicze, ale wykorzystali jedną ciekawą broń. Były to ładunki kumulacyjne, tak zwane. Takie coś nazywają miny, bomby, którą przenosił na plecach żołnierz. I tutaj, w tym bunkrze numer 53, ciężkim schronie pancernym, testowano te ładunki. Dokonano 2 eksplozji tutaj na wieżyczce. Kopule właściwie. I ślady są widoczne do dziś. Tutaj odpalono chyba średnicę 30, 25-30 cm. Tutaj odpalono ładunek kumulacyjny o wadze 12,5 kg. On nie zdołał przebić tego pancerza, chociaż do środka, jak sobie wejdziemy, to zobaczymy uszkodzenia. Natomiast tutaj na środku odpalono ładunek 50-kilowy i on tak naprawdę zniszczył tą kopułę, bo w całym pancerzu, tym zewnętrznym i wewnętrznym pancerzu takim przeciwodłamkowym, dokonał dziury. Ładunek kumulacyjny. To jest zresztą broń, którą dzisiaj
wykorzystuje się do niszczenia czołgów, no jest po prostu wystrzeliwana z jakichś wyrzutni ręcznych. Po prostu ten ładunek kumuluje energię, dokonuje takiego zniszczenia w postaci wywiercenia czy wypalenia otworu i z dużą siłą, energią wpadnięcia do środka i zabiciu załogi czy obsługi. Do tego dochodzi temperatura, głównie odłamki, które po prostu niszczą. No tutaj praktycznie te zniszczenia są widoczne aż do podłogi. Także mówię, super broń, która później pomogła w zdobyciu fortów belgijskich, przełamaniu, zdobyciu Belgii, Holandii i w końcu obejścia linii Maginota. Także można powiedzieć, historia zaczęła się dziać tutaj, bo tutaj na naszych fortyfikacjach Niemcy testowali. Czytałem zresztą, że ten ładunek użyty w Eben MAL to był właśnie identyczny jak te, które tutaj testowano. No ogromne, to ma chyba 50 cm. Praktycznie przebił się na wylot. Także mówię, super nowa broń. Patent, który stosowany jest do dzisiaj w postaci ładunków kumulacyjnych, które po prostu ci spadochroniarze na plecach, lądując na spadochronach czy w tych szybowcach przewozili. Saperzy podchodzili, instalowali to na takiej kopule, która była przystosowana do obrony dalekiej i po prostu ją niszczyli. Stąd zejdę. Natomiast sama kopuła to jest wzór 38, zamontowana w 1938 roku i ona posiada 4 strzelnice na CKM i 2 obserwacyjne do też chyba obrony bliskiej. Tak jak mówię, pierwotna funkcja tego schronu, obrona przejścia, grobli, tamy zalewowej na rzece. To tam, gdzie zaczęliśmy dzisiejszą wycieczkę. No dobra, ale wejdźmy sobie do środka tej kopuły. Nie będzie łatwo, bo ona jest zniszczona i zobaczmy siłę tej eksplozji w środku. Teraz się postaramy wejść do tej kopuły, żeby przyjrzeć się zniszczeniom. Tylko nie będzie łatwo, bo tutaj drabinka jest urwana. Idzie, a ty nie, bo tutaj są pająki. No to czy szybko wrócisz? Tak. Dobra, jesteśmy w tej kopule. Będę trochę raził światłem, ale warunki ciężkie. Tak jak mówię, otwory strzelnicze. Tu, a to obserwacyjne i chyba do obrony bliskiej, albo to jest, jeden z tych głównych tutaj był
ustawiony na tą zaporę. Ale teraz popatrzmy sobie na tą kopułę od środka. Tutaj wyrwa po tym 50-kilowym ładunku. Doskonale widać, jak wewnętrzna poszycie takie antyodłamkowe zostało naruszone, a tutaj po prostu dziura. A co ciekawe, przebicie było tak duże, że pod moimi nogami ta dziura też została zrobiona przez ten ładunek kumulacyjny. Także potężna eksplozja, testy niemieckie ładunków kumulacyjnych, które zostały później wykorzystane do zdobycia umocnień Fortu Emeal. Sygnatura kopuły, rok 1938, robiona w hucie w Ostrów Świętokrzyski. Natomiast tutaj jeszcze z takich ciekawostek Poczekam na ciebie na polu. ten mniejszy ładunek, nie widzę go teraz. Nie, on jest tu. To jest ten 12,5. On nie spenetrował pancerza. Tylko no prawdopodobnie załoga by przeżyła. Czyli mówię 12,5 kg. Takie zniszczenie 50. Coś takiego. Kompletnie zniszczone wejście do tej kopuły. Tu była pancerna klapa, która się już nie zachowała, ale widać dziura praktycznie do drugiego poziomu w tym bunkrze. Także taka ciekawostka, po to tutaj wszedłem, żeby zobaczyć od środka działanie niemieckich ładunków. A teraz trzeba stąd jakoś sprytnie zejść. Udało się. Tutaj jeszcze widzimy, jadone od podstawy, to wejście do kopuły zostało przez tę eksplozję zniszczone. Gdzie jest dzielna Izabela? Jest zadzielna i właśnie sobie nagrywam film. Dzisiaj jesteśmy tylko we dwójkę, ale dzielnie dajemy radę. Na koniec swojej eksploracji, żeby nie być gołosłownym, za mną Koch Bunkier. Bunkier Kocha, zwany też garnkiem. To jest bunkier, który Niemcy wybudowali, włączając tutaj te umocnienia polskie z września 1939 roku do linii Sztelung B2. Tutaj wszędzie jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt w tym całym lesie. Są transzeje, jakieś rowy łącznikowe, okopy, różne stanowiska i właśnie dużo takich To czy tobie jest ciepło w ręce? Mi jest ciepło, mam rękawiczki. Mi jest zimno. Ten akurat jest zasypany, tutaj prawdopodobnie było wejście, bo jest obniżenie terenu, ale chciałem tylko to pokazać. Chodź Iza. I tutaj właśnie opierając się o bunkier Kocha będziemy kończyć swoją eksplorację z obszaru warownego Śląsk. Pozycja Bobrowniki, punkt oporu Bobrowniki, chociaż pozycja obronna tak naprawdę byśmy powiedzieli wymysłów. 3 ciekawe bunkry broniące tutaj grobli, broniące drogi
tamy zalewowej. Jeden miał dawać dom, drugi prężu mózgowy miał być większy niż w rzeczywistości i główny pancerny schron z kopułą, która była zniszczona w wyniku eksperymentów broni niemieckiej nad bronią kumulacyjną. Także było ciekawie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Wielkie brawa dla Izabeli, bo świetnie dawała radę. Nasz najmłodszy członek Family Hiking, eksplorator. Także dzięki Iza. A Tobie Iza, co się dzisiaj podobało najbardziej z tej wyprawy z tatą? Dzień najbardziej najbardziej filmy, które nagrywam i bunkry. No, czyli mamy dużo wspólnego. Lubimy kręcić filmy i łazić po bunkrach. Dzięki Wam bardzo. Żegnamy się z Wymysłowa, z lasu i pozdrawiamy pięknie. Wtedy ja wczoraj za ciebie filmy nagrałam. No, trzeba mnie czasem wyręczyć. Także dziękujemy. Pewno zobaczycie ten film po nowym roku. My go kręcimy tuż przed Sylwestrem. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia, szczęścia. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Szczęścia i dużo. Dzięki, trzymajcie się. Dużo rzeczy na Sylwestra.